Witam wszystkich serdecznie na kanale Życie na Wsi. No i co, dzisiaj kolejny dzień z tym ciągnikiem. Tu będę wszystko matował, szlifował, bo już pójdzie farba na to. Dołożymy przód, tą kratkę, zrobimy drugie koło i zabieram się za błotniki. Trzeba zeszlifować, zmatować i przelecieć to podkładem. Tu mam błotniki przednie, już pomalowane podkładem, zeszlifowane. Pójdą dzisiaj do malowania. Drugi. I drzwi. Drzwi też pójdą do malowania dzisiaj. Papier ścierny i szlifujemy. Teraz drugie koło trzeba przeszlifować. I ogólnie, wiecie, ja mogę kupić drugą kabinę, drugą maskę, no ale po co wydawać te 7000 czy 8, bo teraz są takie ceny kosmiczne, że masakra. No i to jest traktor roboczy, ja nim jadę do lasu, między drzewa i jak jest takie stare, to ja się nie martwię, że coś obedrę czy zagnę, bo ja to po prostu młotkiem wyklepię, później pomaluję i jak nowe. A te nowe kabiny to jest takie szerokie, wszystko plastikowe i to by się na pewno w lesie połamało, więc ja na pewno nie będę zmieniał na te nowe. Wolę. I tak, wszystko już zrobiłem. Wszystkie koła, błotniki. Teraz będę malował. Będzie tak jak w oryginale. Kość słoniowa. Tu koła przednie i tylnie. No i co, ja zaczynam. Zobaczymy, jak to będzie szło. No na pewno trzeba będzie 2 razy malować, a może nawet i 3. To jest właśnie czarny podkład. Będzie troszkę widać. Więc trzeba będzie parę razy pomalować. Teraz drugie koło. I pamiętajcie, jak malujecie, nie malujcie od razu grubą warstwą, bo on się zacieki porobią. Wiem, że lepiej jest pomalować raz niż 2 razy, ale jak pomalujecie raz, a porządnie, to on się zacieki porobią i macie 2 razy więcej roboty, bo później trzeba to wszystko szlifować, matować i znowu malować, więc lepiej najpierw położyć cieniutką warstwę, troszkę zasłonić, a drugą już można grubszą. No i przednie koło pomalowane, wszystko ładnie, pięknie. Jedno i drugie. Teraz zabieram się za błotniki. No i zobaczcie sami, tak to wygląda. Pomalowane. Przód już założyłem, ale ładnie to wygląda teraz. Też tu już drzwi pomalowane. Drzwi i tutaj plus błotniki. I na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się jutro po prostu. Tak, widzimy się jutro, jak będę kończył malowanie. Czołem wszystkim. Kolejny dzień z malowania 60. Zobaczcie, przód jest założony, ładnie, pięknie. Tu będzie znaczek Ursus. Tu na bokach też będą znaczki. Koło już przeleciałem. Pomalowałem drugi raz farbą. Już ładnie, pięknie wszystko wygląda. Druga strona też. Drugie koło też. To się nie ma co patrzeć na tą oponę, bo to się wszystko benzyną wymyje, później będzie ładnie, pięknie. Byłem w mieście, kupiłem sobie podkład, jedną farbę, drugą farbę i takie kółeczka z papierem ściernym, bo będę dzisiaj szlifował błotniki. I mam tu taką maszynkę, gdzieś kiedyś kupiłem taką do polerowania auta, ale nie polerowałem i tak sobie leżała i dorobiłem tu takie coś, o, na wkręcikach sobie mogę nałożyć te krążki z papierem
i mogę sobie szlifować. A jedno jest fajne, że można sobie tutaj obroty ustawiać. Może być bardzo powoli, a może być bardzo szybko. Bo chciałem to robić z szlifierką kątową, ale tam są tylko bardzo wysokie obroty i nie chciałem tego robić, bo za bardzo by się kurzyło i za bardzo by tu zdzierało wszystko. No i tak to wygląda. Nie są bardzo zjedzone, tylko trzeba przetrzeć, wyszlifować i można malować. Błotniki wyszlifowane, aż się błyszczą. No i co, maluję to teraz podkładem i na dzisiaj to będzie wszystko. No to malujemy. Co tam, piesek? Patrzysz, jak maluję? Tak, błotniczki pomalowane. Wszystko już zrobione podkładem. Jutro tylko zeszlifuję i pomaluję na kolor i tyle. No i co, na koniec te duże koła będę robił, ale je najpierw muszę sobie umyć karczerem, takim środkiem, bo tu jest dużo oleju, muszę tu farbę trochę zedrzeć i na końcu właśnie jak będę mył, umyję sobie też silnik cały i silnik pójdzie na szary kolor też do malowania i będzie ładny traktorek, a nie taki poobdzierany. No i co, widzimy się jutro. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny dzień. Tu już mam wszystko podkładem zrobione. Tu. No i co, malujemy. Tutaj będzie na szaro. O, właśnie to. Tak to się prezentuje. Tu cały bok na szaro. A ta reszta pójdzie na jasny orzech. Dobra, powiem wam szczerze, że zapomniałem nagrywać. Siedzę tu już ze 2 godziny, pomalowałem wszystko i nie nagrałem. Ale tak to się prezentuje. Błotniki pomalowane. Środek pomalowany. Też wszystko, błotnik, tu na szaro. Tu błotniki. No i kurczę, zapomniałem nagrywać, no. Tak się wziąłem za robotę, że po prostu zapomniałem o tym, że mam coś nagrać. Ale tak to się właśnie prezentuje. Ładnie na żółciutko, można powiedzieć. Znaczy to jest jasny orzech, ale wygląda jak żółty. Tu też na szaro wszystko. Tu. No i tak to wygląda po malowaniu. O, ja chcę mówić, a kogut pieje. No, ale tu będzie silnik wymyty. Szarofarbą taką, o, taką właśnie pomalowany tutaj wszystko. Najgorsze te koło właśnie tutaj. Ale to chyba w następnym tygodniu zacznę je skrobać i malować i 60 gotowa będzie. Można jechać na imprezę. Dobra, zmiana planów. Jednak maluję to koło teraz. Podczyściłem, wyszlifowałem i od razu leci farba. Nie daję podkładu. Zobaczymy, czy to się będzie trzymało, czy nie. Na razie tylko to koło, a drugie jutro, bo po prostu jutro kupię drugą puszkę farby, bo też mi się kończy. Więc ja działam. Jedno koło już pomalowane. Pierwsza warstwa położona. Mam nadzieję, że się będzie trzymało bez podkładu. No i co? Zaraz będę robił drugie koło. Drugie koło już przygotowane, wyszlifowane, wyczyszczone. Patrzcie, na to wkleiłem oponę, żeby się nie zabrudziła. Profesjonalne normalnie malowanie. No i co?
Tak samo farbę od razu na to i mam nadzieję, że się będzie trzymało. A jak nie, to i tak w sumie będę musiał odkręcać te koło i z tamtej strony od środka pomalować i wyczyścić. Bo tak nie dam rady po prostu. To co, ja maluję. Nie wiem jak to się udało, ale pomalowałem to koło całe, z tą resztką farby. Nawet mi troszkę zostało. Czyli bardzo wydajna jest ta farba, serio. No i co, od razu dałem mokre na mokre, 2 warstwy. Zamalowałem wszystko i jest dobrze. Dzień dobry wszystkim. Patrzcie, wleciał ładny napis. Tu i z przodu. Już jest piękny Ursusik. No i co ja dzisiaj będę robił? Będę już montował światła. Wszystko przeschło. Więc tutaj będą kierunkowskazy. I z tyłu będę lampę montował. Nie wiem czy coś widać, chyba nie. Ale tak, będę montował z tyłu światła. I to ja zaczynam. Ryba, podkładki pogubione wszystkie. Dobra, poskręcałem jakoś i nawet działa. Znaczam kierunek i sobie miga. Przekręcam kluczyk i świeci. No i tak, zawsze sobie mówię, zrobię sobie zdjęcie, będę wiedział później jak wszystko poskładać. No i dupa. No i teraz nie wiem jak poskładać. Tu mi coś nie pasuje, tu jakieś 2 dziury są, a tu mam tylko jedną. Nie wiem jak to ma być. A zawsze sobie mówię, przed rozebraniem czegoś, zrób zdjęcie, później będzie wszystko wiadomo, ale nie, ja to zawsze zapomnę wszystkiego. Teraz nie wiem jak to poskręcać, ale przykręcę to jak bądź i będzie tak musiało być. Dobra, drugie zamontowane, tyle że mi się ta żarówka spaliła. Jak będę w mieście to muszę dokupić, żeby świeciło. To idę robić teraz z tyłu. No i zobaczcie, tak to wygląda pomalowany Ursusik 60. Jeszcze nie do końca wszystko pomalowane, ale jakoś to już wygląda. Troszkę wieje, chyba będzie słychać, ale mam nadzieję, że nie bardzo. I tak to właśnie wygląda. To jeszcze wiadomo, dużo poprawek trzeba porobić, ale jako tako już wygląda. Tu porobiłem takie chalapacze z samoróbki, z wycieraczek. Będzie dobrze. No i to wszystko. To był mały wypadek w palce, ale no. To trzeba wszystko domyć ładnie. Z tego oleju, z tego tłuszczu. I można pomalować na szaro. I tutaj tak samo. Silnik, wszystko trzeba ładnie domyć. Nie wiem czy dzisiaj, czy jutro będę to robił. Tu środek też. I wszystko pójdzie na ładny szary kolor. I traktorek gotowy.
No i seria z malowania 60 dobiegła końca. No i co? Z mojej strony to było wszystko. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. No i do następnego odcinka. Cześć!